Witajcie. Dziś pokażę, jak można wędzić filet z piersi kurczaka w takiej małej wędzarni, zwanej wędzarnią balkonową. Zapraszam na film. Hej, witam Was serdecznie. Działania przygotowawcze rozpocząłem 2 dni temu i zaraz pokrótce opowiem, co tam było. Ale najpierw to, że wracam po raz kolejny do tematu tej małej wędzarni balkonowej zwaną. Chociaż, jak wiadomo, nie na wszystkich balkonach i nie w każdych warunkach można ją używać, bo albo sąsiedzi, albo przepisy mogą tego zabraniać. Niemniej mała wędzarnia, dlatego do niej wracam, bo postępując w ten sposób ma się naprawdę niezłe efekty, a wielu jest takich, dla których zakup normalnej wędzarni jest ograniczeniem albo finansowym, albo przestrzennym. Już nie będę wnikał w sytuacje, jakie mogą być. W każdym bądź razie można mniejszym kosztem niż zakup tradycyjnej dużej wędzarni wykonać całkiem niezłe produkty, jeżeli się postępuje na przykład tak, jak ja to robię dzisiaj. Piersi kurczaka, 6 sztuk. Zobaczcie, jakie przygotowałem. Filet piersi kurczaka, 1 kg. Porządnie upłukałem i dodałem przyprawy. Sól zwykła 18 g i po 1 łyżeczce papryka ostra lub słodka, jak kto lubi, pieprz i majeranek. Po wymieszaniu wstawiam do lodówki na 2-3 dni. Po tym czasie rozkładam na ruszt filety, by obeschły. Nie powinny się ze sobą stykać. Po wyłożeniu na ruszt muszą się porządnie wysuszyć, bo to jest suche obiekty. To jest kluczowe dla tego rodzaju wędzarni. Czy to będą kiełbaski, polędwiczki, piersi, cokolwiek użyjecie, musi być naprawdę dobrze wysuszone. I albo w temperaturze pokojowej poleży godzinę, 2, w zależności od tego, ile potrzeba, bo to chodzi o efekt, a nie o czas. Susz godzinę, a jak nie wyschnie, to susz 2. Można sobie to przyspieszyć, wkładając do piekarnika, włączając termoobieg i tam nie więcej niż 45-50 stopni i żeby ten wentylatorek, żeby lekko grzało i dmuchało. Wtedy ten proces będzie zdecydowanie szybszy i powinien się w 30 minutach, myślę, zamknąć. Co teraz? Ja już mam takie suche piersi. Teraz to na razie tu na bok. Nie za dużo, ale tak około 2 szklanki z rębki olcha Bóg. Mogą być inne. Ja mam jeszcze inne olchy z bukiem. Grubość 8-10. Przykrywam teraz to taką tacką ociekową. Rozsypałem to na całą powierzchnię po to, żeby nie w jednym momencie one się wszystkie zapaliły. Te, które będą tuż pod płomieniem, będą się prażyły szybciej, te w dalszej odległości trochę później, w związku z czym czas dymienia zostanie przesunięty. Teraz jaki będzie ten czas? Powinno wystarczyć około 40 minut. Jak będzie dzisiaj, nie wiem. Jedno napełnienie palnika to jest 30-40 minut ognia ciągłego. I może to być mniej skuteczne, jeżeli będzie wiaterek, bądź tak chłodno jak dzisiaj. Dzisiaj jest 8 stopni. Więc jak się wypalą palniki, jest wielce prawdopodobne, że ja będę musiał dolać i jeszcze tam z 15 minut pociągnąć. Myślę, że nie więcej niż godzinę cały proces powinien trwać.
I raczej nie szybciej właśnie niż około 40 minut, bo to się musi raz nagrzać, 2 wypalić z rębka i musi się też fajnie podpiec. Paliwo żelowe. Mam 2 buteleczki, resztkę w jednej, uzupełnię z drugiej. Nalewam tyle, ile do tych palników wejdzie, tak żeby nie wyciekało. Palniki mam tutaj pod spodem. Otwory regulacyjne w pełni otwarte. No i tak trzeba nalać, żeby do tych otworów regulacyjnych, którymi dolatuje powietrze, żel nie dochodził. Trochę mi się rozlało, nie jest to tragedia, ale przypomniał mi się właśnie jeszcze jeden aspekt. Dzisiaj jest 8 stopni, ale może być -8. Jeżeli byście chcieli to robić w takich warunkach dużo chłodniejszych, to ja sobie tu w środek jeszcze stawiam jakąś małą pokrywkę od słoika, małe naczynko, no niepalne, do którego wlewam trochę żelu po to, żeby ten pierwsze uderzenie ciepła, żeby rozgrzać całość, było bardzo intensywne. Potem już te 2 palniki poradzą sobie z utrzymaniem temperatury, ale przy takim naprawdę dużym chłodzie to na początku trzeba dać troszeczkę więcej ognia po to, żeby to się wszystko rozgrzało i zaczęło działać. Składam to do kupy, wynoszę na zewnątrz, zapalam, no i zobaczymy, jak się będzie robiło i co z tego wyjdzie. Rozpalam palniki. Co ważne, pod wędzarnią musi być podłoże niepalne. Pokrywę wędzarni należy uchylić i podważyć. Przez otwór będzie wyprowadzony nadmiar wilgoci. W miarę rozgrzewania się wędzarni pojawia się dym i gęstnieje. Gruba zrębka i jej właściwe rozmieszczenie w wędzarni zapewnia długi okres dymienia. Tak dymi w szczytowym momencie. Gdy dym się mocno osłabi, należy ocenić, czy to wystarczy. Jak trzeba, to wyjąć na chwilę ruszt i dosypać zręb. Uzupełniam paliwo żelowe, ale nie róbcie tego tak jak ja. Najpierw zgaście palniki. Na tym etapie następuje obróbka termiczna. Wędzone obiekty staną się ciemniejsze. Tak wygląda po tym etapie. Należy jeszcze skontrolować temperaturę w najgrubszej piersi. Pożądana to 75 stopni Celsjusza. W razie potrzeby grzać dalej. Gotowe. Czas spróbować. Można podać na biesiadny stół. Na tym etapie są jeszcze soczyste, ale umieszczone w lodówce będą wysychały. Aromat dymu jest intensywny mimo krótkiego czasu wędzenia. Temperatura wewnątrz właściwa.
Tak jak podejrzewałem. Musiałem dolać raz do pełna po raz kolejny palniki. Dymu wystarczyło, aromat jest dobry, ale żeby przetworzenie cieplne nastąpiło w tych dość chłodnych warunkach, ciepła musiało być dostarczone więcej. No to teraz wiem, że temperatura jest ok. No to trzeba kawałeczek ukroić. Tak to wygląda. O to chodziło. Za głodny jestem. Bym tylko jadł, a muszę jeszcze chwilę pogadać. Ale już naprawdę chwileczkę. Przekąska fajna, mała. Mógłbym na tej wędzarni zrobić podwójną porcję, bo jest tam dodatkowy ruszt. Ale mam taką fajną, drobną przekąskę, którą można potraktować jak kolację, jako podwieczorek albo jako danie główne, jak to tam sobie chce. Domowy chlebek. Domowe ogóreczki. I domowe, po domowemu zrobione piersi z kurczaka. Będzie smacznie, będzie domowo i o to chodzi. Zachowajcie takie umiejętności. Jeżeli ich nie macie, to je wytwórzcie. Własne wyroby domowe to jest coś pięknego. A to żadna filozofia, no to w zasadzie tak jak gotowanie na obiad. Bardzo proste, bardzo łatwe. I myślę, że jakby się dało pokombinować, to pewnie można byłoby samo urządzenie wędzarnicze sobie też jakoś tam wykoncypować, chociaż do jakichś szczególnie drogich nie należy. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki i dajcie znać, co wy na takich wędzarniach jeszcze robicie. Zapraszam. Hej!